biały dzień na ulicy Mazowieckiej w Warszawie rozległy się strzały. Przed słynną Ziemiańską na ulicę padł dobrze ubrany mężczyzna, a morderca nie uciekał. Poddał się i z satysfakcją powiedział: zabiłem łobuza. A jednak proces Blachowskiego stał się jedną z najgłośniejszych spraw kryminalnych II Rzeczypospolitej, bo na sali sądowej nie mówiono już tylko o tym, kto strzelał, mówiono o Żyrardowie, o fabryce, o bezrobociu, o zwalnianych robotnikach, o francuskim kapitale i o tym, czy człowiek, który zabił, był tylko mordercą, czy także człowiekiem doprowadzonym do ostateczności. A teraz wróćmy na Mazowiecką. Jest wtorek, 26 kwietnia 1932 roku. Według gazety Dzień Dobry, około godziny 1 po południu, Gaston Keller-Badin wychodzi z cukierni ziemiańskiej. Ma 45 lat, mieszka w Warszawie przy ulicy Wiejskiej 11. Od 6 lat pełni obowiązki generalnego dyrektora zakładów żyrardowskich. Warszawskie biuro zarządu mieści się przy ulicy Traugutta 8. Ziemiańska nie była zwykłą kawiarnią. To było jedno z najbardziej znanych miejsc międzywojennej Warszawy. Przy stolikach spotykali się literaci, dziennikarze, artyści, politycy i ludzie interesów. Wystarczyło przejść kilka kroków i było się w samym środku warszawskiego życia publicznego. I właśnie tam, przy tej kawiarni, w biały dzień padają strzały. Według relacji pisma Jestem wszędzie, Keller-Badin szedł ulicą Mazowiecką w kierunku poczty. Blachowski szedł z przeciwnej strony. Gdy zobaczył dyrektora, podszedł do niego i powiedział: Jestem Blachowski, chciałbym z panem pomówić. Keller-Badin miał być zaskoczony. Nie znał Blachowskiego. Odruchowo zatrzymał się. I wtedy Blachowski strzelił. Kiedy Keller-Badin zwalił się na chodnik, Blachowski miał oddać jeszcze parę strzałów. Pierwsza relacja gazety Dzień Dobry była podobnie dramatyczna. Gazeta pisała, że dyrektor został trafiony w pierś, zrobił jeszcze kilka chwiejnych kroków i upadł na chodnik. Potem morderca miał podbiec do leżącego i oddać jeszcze 2 strzały w plecy. Późniejsze relacje procesowe mówiły już ostrożniej o 2 strzałach. Najpewniejsze jest jedno. Keller-Badin został śmiertelnie trafiony, a Blachowski nie uciekł. Scenę widział Romocki, obywatel ziemski i rotmistrz rezerwy. Przechodził po drugiej stronie ulicy Mazowieckiej. Gdy usłyszał strzały, wyjął z kieszeni rewolwer, zarepetował go i przebiegł przez jezdnię w stronę Blachowskiego. Swoją drogą, taka mała dygresja, ile to wtedy osób pętało się w Warszawie z pistoletem w kieszeni. Romocki krzyknął: nie ruszać się, bo będę strzelał. Blachowski rzucił broń na chodnik. Gazeta określiła ją jako Browning 7, czyli najpewniej Browning kalibru 7,65. Podniósł ręce do góry i powiedział: zabiłem łobuza. Romocki zeznawał potem, że kiedy usłyszał pierwszy huk, w pierwszej chwili pomyślał, że to pękła opona samochodowa. Dopiero gdy odwrócił głowę, zobaczył człowieka z rewolwerem i drugiego człowieka, który padł na ziemię. Zwłoki dyrektora przeniesiono do bramy numer 10. Lekarz pogotowia stwierdził śmierć od postrzału w serce. Policja obezwładniła Blachowskiego i przewiozła go do urzędu śledczego. Zanim jednak pójdziemy dalej, trzeba przedstawić ofiarę i zabójcę. Najpierw ofiara. Gaston Keller-Badin był dyrektorem generalnym zakładów żyrardowskich. W prasie pojawia się jako obywatel szwajcarski. Pismo Jestem wszędzie pisało, że pochodził z Alzacji, ale uzyskał obywatelstwo szwajcarskie. Głos poranny dodawał, że reprezentował grupę francusko-belgijską związaną z zakładami. Po śmierci osierocił żonę przybywającą w Szwajcarii i 4 dzieci. W Żyrardowie nie miał opinii człowieka dostępnego. Tuż po zabójstwie prasa pisała o nim jako o człowieku niezwykle surowym i bezwzględnym. Pracownicy mieli się go bać i nie darzyć go sympatią.
Głos poranny podawał, że nikt z pracowników nie mógł liczyć u niego na rozmowę i że nikomu z nich nie udzielał audiencji. Jego gabinet w warszawskim biurze przy Traugutta 8 też robił wrażenie. Był duży, trzyokienny i, jak pisała prasa, urządzony z niezwykłym przepychem. Poza tym miał zabezpieczenia w postaci automatycznych zatrzasków przy drzwiach, otwierały się dopiero po naciśnięciu guzika na biurku dyrektora. Dostęp do gabinetu miało tylko 3 zaufanych urzędników i sekretarka. To nie był zwykły pokój urzędowy, to było pomieszczenie człowieka oddzielonego od reszty firmy drzwiami, dzwonkami, sekretarką i skomplikowaną procedurą bezpiecznego dostępu. W prasie pojawiła się również informacja, że Keller-Badin był człowiekiem zamożnym. Jego miesięczna pensja miała wynosić 25 000 złotych. Do tego miał jeszcze otrzymywać jakieś wysokie tantiemy. To tak naprawdę były ogromne pieniądze. Część prasy dla kontrastu informowała, że Blachowski zarabiał 250 zł miesięcznie. To jest stukrotna różnica, a te 250 zł to też nie była w tamtych czasach zła pensja. Była to raczej taka pensja przeciętna. Czyli przedstawiano historię. Z jednej strony dyrektor z pensją liczoną w dziesiątkach tysięcy złotych. Po drugiej stronie urzędnik po redukcji, robotnicy, bezrobocie i miasto zależne od jednej fabryki, a ten dyrektor podobno był złym, niedobrym człowiekiem. Tak nastawiała prasa opinię publiczną. Po zabójstwie do żony Kellera-Badena mieszkającej w Lozannie wysłano 2 depesze. Pierwszą o dokonanym zamachu, drugą o śmierci dyrektora. Niedługo potem do biura zarządu zadzwoniła z Lozanny pani Kellerowa. Rozmawiała z sekretarką. Gdy usłyszała szczegóły zbrodni, prawdopodobnie zemdlała, bo sekretarka zeznawała, że usłyszała łoskot padającej słuchawki, a później nikt już nie odpowiadał. Pani Kellerowa wyjechała z Lozanny do Paryża i stamtąd miała ruszyć do Warszawy. Drugim człowiekiem tej historii jest zabójca. Julian Blachowski. Według pierwszej relacji pisma Dzień Dobry miał 41 lat i mieszkał w Warszawie na Pradze przy Kępnej 6. Mieszkanie 40. Inne relacje pisały o nim jako o człowieku 42-letnim. Ale Blachowski nie był zwykłym bezrobotnym, który nagle pojawił się pod Ziemiańską z bronią w ręku. Miał za sobą życiorys, który w II Rzeczpospolitej robił wrażenie. Urodził się w 1890 roku. Od młodości działał w ruchu niepodległościowym i robotniczym. Był związany z Narodowym Związkiem Robotniczym. Działał przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Pismo Jestem wszędzie podawało, że w 1906 roku brał czynny udział w strajku szkolnym. Został skazany na 6 lat katorgi, a później na stałe zesłanie na Sybir. Inne relacje i biogramy podają, że aresztowanie nastąpiło w 1908 roku i że wyrok obejmował 4 lata katorgi oraz dożywotnie zesłanie. Sam sens tej historii pozostaje ten sam. Blachowski wrócił do Polski jako człowiek po ciężkim doświadczeniu carskiego więzienia, katorgi i zesłania. Dzień Dobry pisał, że katorga poważnie odbiła się na jego zdrowiu i charakterze, rujnując mu system nerwowy. Gazeta podawała też, że był trzymany w pojedynczej celi i zakuty przez całe lata w ciężkie kajdany na rękach i nogach. Ożenił się w Irkucku. Jego żona była córką zesłańca politycznego. Dopiero rewolucja rosyjska uwolniła go z zesłania. Miał wykształcenie 6 klas gimnazjum. W 1908 roku wrócił do kraju i osiadł w Żyrardowie. W wolnej Polsce działał publicznie. Był związany z PPS. W grudniu 1924 został wybrany do Rady Miejskiej w Żyrardowie. Do końca 1927 pełnił funkcję prezesa, czyli przewodniczącego Rady Miejskiej. To nie był drobny szczegół. Blachowski znał Żyrardów nie tylko z hali fabrycznej i biura.
Znał go także jako działacz miejski. Miał poczucie, że rozumie sprawy robotników, bezrobotnych i całego miasta. Właśnie dlatego później jego zabójstwo zaczęto tłumaczyć nie tylko osobistą krzywdą, lecz także atmosferą wokół zakładów żyrardowskich. Bo Żyrardów tak naprawdę był miastem jednej fabryki. Ten kontekst społeczny będzie wykorzystywany później przez obronę. Blachowski pracował w zakładach żyrardowskich jako urzędnik. Według głosu porannego został zwolniony 1 grudnia 1931 roku po 8 latach pracy. Otrzymał 3-miesięczną odprawę. Jego pensja wynosiła 250 zł miesięcznie. Z tej kwoty potrącano mu 30 zł za mieszkanie służbowe w gmachu fabrycznym w Żyrardowie. 250 zł miesięcznie to nie była nędza. To była przyzwoita pensja urzędnicza, nie majątek, ale też nie głodowe wynagrodzenie robotnika. Późniejszy artykuł Dobrego Dnia podawał dokładniejszy rozrachunek po jego zwolnieniu. Blachowski miał otrzymać odprawę, gratyfikację i zwrot kosztów remontu mieszkania służbowego. Razem 2188 zł. Nie wyrzucono go więc bez grosza, ale po utracie pracy jego sytuacja zaczęła się załamywać. Mieszkanie służbowe trzeba było zwolnić, a to mieszkanie było w Żyrardowie, gdzie pracowała jego żona. Była higienistką szkolną i zarabiała około 200 zł miesięcznie. Gdyby rodzina musiała wyprowadzić się do Warszawy, żona miałaby trudny dojazd do pracy. Po utracie posady Blachowski miał własnych pieniędzy tylko 125 zł miesięcznie. Było to zaopatrzenie należne mu jako byłemu więźniowi politycznemu. Do tego dochodziły nerwy. Głos poranny pisał, że wskutek pozbawienia pracy Blachowski popadł w silny rozstrój nerwowy. Miał na utrzymaniu żonę i 2 dzieci, a troska o zabezpieczenie dzieci ani na chwilę go nie opuszczała. Gazeta podawała też, że już dawno zdradzał dużą pobudliwość nerwową i że przez kilka miesięcy w 1931 roku przebywał w zakładzie dla nerwowo chorych. Był jeszcze alkohol. Gazeta Dzień Dobry pisała, że w pamiętniku prowadzonym od 1928 roku Blachowski przyznawał się do częstego nadużywania alkoholu. Ubolewał nad swoją słabą wolą i nad tym, że nie podejmuje myśli walki z nałogiem. Przyznawał, że bywa do niemożliwości rozdrażniony. Była też sprawa alimentacyjna. Helena Jarosz wytoczyła Blachowskiemu sprawę o alimenty. W pierwszej instancji zapadł dla niego niekorzystny wyrok. Czyli patrząc się na Blachowskiego, to można podsumować, że miał zasługi niepodległościowe. Był człowiekiem po katordze, był przewodniczącym Rady Miejskiej w Żyrardowie, ale był też człowiekiem porywczym, pijącym, rozbitym nerwowo, z problemami rodzinnymi, finansowymi i mieszkaniowymi. Nie można też przemilczeć jeszcze jednego szczegółu. Keller-Badin miał okazję zwolnić go przy jakimś pierwszym konflikcie między nimi. I według gazety Dzień Dobry już około 2 lata przed zabójstwem dyrektor Zaleski stwierdził, że Blachowski opuszcza pracę i często znajduje się w stanie podchmielonym. Wysłano nawet do jego domu lekarza fabrycznego, żeby sprawdził, czy nieobecność wynika z choroby. Lekarz nie zastał Blachowskiego w domu. Zaleski wystąpił wtedy z wnioskiem o usunięcie go z posady, ale Keller-Badin odroczył decyzję do czasu powrotu dyrektora Waśkiewicza z urlopu. Po powrocie Waśkiewicza Blachowski pozostał nadal w pracy. Dopiero później, po powolnym, samowolnym opuszczeniu biura, wypowiedziano mu posadę. W głowie Blachowskiego odpowiedzialny był jednak Keller-Badin. Pismo „Jestem wszędzie” podawało, że Blachowski niejednokrotnie myślał o zabiciu dyrektora, ale twierdził, że konkretnych planów nie robił. Miał mówić, że spotkał Badena przypadkowo, że oddanie strzałów było wynikiem jakiegoś niezwykle silnego impulsu wewnętrznego. Jednocześnie śledztwo
znalazło nieścisłości w jego zeznaniach. Okazało się, że tego dnia Blachowski był w biurze zarządu przy ulicy Traugutta 8. Przebywał tam o godzinie 12:15 i rozmawiał z dawnymi kolegami. W biurze od 12:30 do 2:15 była przerwa. Dyrektor Keller-Badin wychodził na miasto zazwyczaj parę minut wcześniej niż personel. Blachowski mógł więc widzieć, jak wychodzi. Zabójca zeznawał, że po opuszczeniu biura poszedł na miasto. Nie umiał jednak dokładnie powiedzieć, co robił do godziny 1:05, gdy doszło do spotkania z dyrektorem i do strzałów. Dlatego prasa pisała, że jest prawdopodobne, iż Blachowski krążył po ulicy Mazowieckiej i oczekiwał na Kellera-Badena. To bardzo zmienia obraz sprawy. Z jednej strony Blachowski mówił przypadkowe spotkanie, impuls, nerwy. Z drugiej był wcześniej w biurze, znał rytm wyjść dyrektora, nie potrafił jasno powiedzieć, co robił przed spotkaniem i sam przyznawał, że myśl o zabiciu Kellera-Badena wracała do niego od dawna. Po zatrzymaniu osadzono go w areszcie. Prasa pisała, że objawiał stan niezwykle silnej depresji psychicznej i że był typem neurastenika. W mieszkaniu Blachowskiego przeprowadzono rewizję. Znaleziono jego pamiętnik, gruby zeszyt szczelnie zapisany. Do akt sprawy dołączono także prywatną korespondencję zabójcy. Tego samego dnia z Blachowskim chciała zobaczyć się jego żona, ale nie dostała pozwolenia na widzenie. Blachowskiemu postawiono zarzuty z artykułu 453 kodeksu karnego za zabójstwo. Groziła mu kara od 8 do 15 lat ciężkiego więzienia. Po zatrzymaniu Juliana Blachowskiego sprawa wydawała się prosta. Na Mazowieckiej zginął Gaston Keller-Badin, generalny dyrektor zakładów żyrardowskich. Blachowski został ujęty na miejscu. Broń leżała na chodniku, byli świadkowie. Ale już po kilku dniach prasa zaczęła pisać, że to nie będzie zwykły proces o zabójstwo. Głos poranny dał tytuł: Zabójstwo dyrektora Żyrardowa ma swoje źródło w niezdrowej polityce produkcyjnej kierownictwa zakładów. I to zdanie dobrze pokazuje, w którą stronę zaczęła iść sprawa. Zabójstwo było faktem. Nikt poważnie nie twierdził, że Blachowski nie strzelał. Ale coraz więcej mówiono o tym, co działo się w Żyrardowie przed strzałami. Prasa pisała, że przed wojną zakłady żyrardowskie należały do najlepiej prosperujących fabryk w Królestwie Polskim. Potem sytuacja miała się załamać. Głos poranny opisywał Żyrardów jako miasto, które kiedyś liczyło około 40 000 mieszkańców, a w chwili procesu miało ich około 15 000. Zakłady, które kiedyś utrzymywały całe miasto, miały pracować tylko częściowo. Gazeta pisała o zupełnej ruinie i o tym, że fabryka stanowiła własność francuskiego konsorcjum. Według tej relacji zarząd miał prowadzić politykę ograniczania produkcji w zakładach po to, aby oczyszczać polski rynek dla towarów francuskich. To oczywiście była publicystyka ostra, emocjonalna, polityczna, ale właśnie taka atmosfera towarzyszyła procesowi Blachowskiego. W październiku 1932 rozpoczął się proces. Gazeta ABC napisała artykuł pod tytułem Pierwszy dzień procesu Blachowskiego. 3-godzinne przemówienie oskarżonego. Badanie świadków. I rzeczywiście pierwszy dzień procesu był przede wszystkim dniem Blachowskiego. Oskarżony mówił długo. Nie próbował udawać, że nie strzelał. Podkreślał jednak, że jego zeznania nie mają na celu uniknięcia surowej kary. Mówił o zabitym dyrektorze nie jak o człowieku, którego można było lubić i kochać, lecz jako o kimś, wobec kogo narastała nienawiść. Gazeta pisała: była to nienawiść człowieka wyzyskiwanego przez pracodawców.
Blachowski uskarżał się, że Keller-Badin na podstawie wniosków dyrektora Waśkiewicza usunął go z posady i odebrał mu mieszkanie służbowe. To mieszkanie wracało w procesie cały czas. Dla Blachowskiego nie była to tylko sprawa lokalu, bo to miała być kwestia życia. Jego żona miała stałą posadę w Żyrardowie i nie mogła codziennie jeździć z Warszawy do Żyrardowa i z powrotem. Na początku, jak mówił, nie przejął się stratą posady. Sądził, że znajdzie pracę w Warszawie, ale potem przekonał się, że łatwiej mówić niż dokonać takiego cudu. Zabiegał u różnych osób o pracę, bez skutku. W krytycznym dniu wyszedł rano na miasto. Miał załatwić różne sprawy związane z nauką dzieci i z wyszukaniem sobie jakiegoś zajęcia. Potem wstąpił do biura zarządu zakładów żyrardowskich. Po rozmowie ze znajomym poszedł do baru. Według relacji ABC wypił około 5 kieliszków wódki, bo poczuł ból w żołądku. A potem na ulicy Mazowieckiej spotkał Kellera-Badin. Blachowski twierdził, że błysnęła mu wtedy myśl. Może dyrektor załatwi mu sprawę mieszkania. Przecież takiemu człowiekowi nie powinno zależeć na tym, żeby usuwać go z mieszkania, skoro inne lokale są wolne. Podszedł więc do dawnego zwierzchnika. Według relacji sądowej dyrektor na pojawienie się swojego dawnego podwładnego zareagował krótkim weg, czyli precz. Blachowski twierdził, że z tego, co działo się później, nic nie pamięta. Do zabójstwa z premedytacją się nie przyznawał. Mówił, że nigdy do Kellera nie żywił osobistej urazy i nie miał zamiaru pozbawienia go życia. Ale sąd musiał zestawić tę wersję z innymi jego słowami, bo wcześniej, po zatrzymaniu, mówił, że myślał o zabiciu dyrektora i że myśl ta dręczyła go od dłuższego czasu. Podczas rozprawy padło więc pytanie zasadnicze. Za co właściwie zabił pan Kellera? Blachowski odpowiedział. Nie mogę sobie tego wytłumaczyć. Nie mogę znaleźć uzasadnienia. Pytano dalej. Czy Kellera uważa pan za sprawcę wyrugowania z mieszkania, czy też dyrektora Waśkiewicza? Blachowski odpowiedział. Nie mogłem logicznie zdawać sobie sprawy z tego. To nie jest wyrok. Z żadną zemstą w stosunku do nich się nie odnosiłem. Wtedy sąd wrócił do jednego z wcześniejszych zeznań z urzędu śledczego. Czy jednak w urzędzie śledczym nie zeznał pan, że od dawna chciał zabić Kellera? Blachowski odpowiedział. Możliwe, że mówiłem, ale wtedy było dla mnie obojętne, o co mnie pytają i co odpowiadałem. Nie zwracałem na to uwagi. Obrońca dopytywał, w jakim był wtedy stanie. Czy jak badano pana na policji, przeżywał pan taki stan, że nic nie rozumiał z tego, co się działo dookoła? To fajne pytanie swoją drogą, bo w ogóle nie sugeruje odpowiedzi. Blachowski odpowiedział. Ja zupełnie nie reagowałem na to, co mi czytano. Byłem zdenerwowany i wszystko mi było jedno, co będzie zapisane w protokole. To była jedna z głównych osi obrony. Nie zaprzeczyć samemu czynowi, bo tego zrobić się nie dało, ale pokazać, że zeznania składane bezpośrednio po zabójstwie mogły być chaotyczne, złożone przez człowieka w stanie skrajnego zdenerwowania. Blachowski dużo mówił też o swojej przeszłości. Wracał do katorgi syberyjskiej, mówił, że był tam zakuty w kajtany, że męczył się z głodu, że po pół roku nie znał już smaku cukru. Według relacji ABC miał wtedy powiedzieć do siebie: nie wolno ci być słabym i dlatego nie wolno ci pić wódki. Po powrocie do kraju miał brać się do każdej pracy. Mówił: proponowano mi rozmaite rzeczy. Mówiono, że jeśli zmienię przekonania polityczne, mogę się urządzić doskonale. Ale, jak twierdził, nie chciał zmieniać przekonań. Pracował w Żyrardowie. Zaczynał od marnych zarobków. Później, jak mówił, nadarzyło mu się 1000 możliwości, ale wolał pozostać na skromnej posadzie, niezależny niczyj. Potem zaczęły się problemy w pracy. Blachowski przyznawał, że opuszczał biuro. W
pewnym momencie przestał przychodzić do pracy. Mimo to, jak mówił, płacono mu nadal. Zwrócił się więc do dyrektora, aby wyznaczono mu choćby zwykłą pracę robotnika albo żeby go zwolniono. Według jego relacji dyrektor Waśkiewicz uznał to za demagogię. Postawił jednak wniosek, aby Blachowskiego przeniesiono do innego oddziału. Blachowski komentował to tak. Ja wiedziałem, dlaczego tak było. Byłem dla nich niewygodny, jako człowiek prawdy, socjalista, mówiący prawdę. Podczas rozprawy wróciła też sprawa broni. Pytano go, czy odebrano panu broń z powodu pijaństwa? Blachowski tłumaczył, że nastąpiło to po oskarżeniu pewnej kobiety. Opisywał przyjęcie u notariusza, gdzie będąc mocno podchmielony, przekładał broń z kieszeni do kieszeni. Widziała to służąca rejenta. Po 2 tygodniach otrzymał zawiadomienie od starostwa o odebraniu mu broni. Powód miał brzmieć tak, że manipuluje rewolwerem po pijanemu i że widziano, jak z bronią w ręku chciał wszystkich wystrzelać. To był kolejny szczegół, który nie pasował do prostego obrazu szlachetnego mściciela. Blachowski był człowiekiem z zasługami, ale był też człowiekiem porywczym, pijącym i niebezpiecznie obchodzącym się z bronią. Po jego przesłuchaniu sąd przystąpił do badania świadków. Najpierw zbadano najbliższą rodzinę, żonę, syna, córkę i siostrę Blachowskiego. Dzieci zeznały, że ojciec w ostatnich czasach był zdenerwowany, nie sypiał po nocach, w Żyrardowie pił dużo. Miał mówić do córki, że czasami ma wrażenie, iż traci zmysły. Pytał, czy ma błędne oczy. Potem zeznawała pani Blachowska. Od progu sali wołała, że mąż był chory i nie odpowiada za swój czyn. Przyczyną tego stanu miały być ciężkie warunki życia. Powiedziała nawet, gdybym była na jego miejscu, postąpiłabym tak samo. Przewodniczący przerwał jej. Proszę mówić bez sentencji, tylko do rzeczy. Wtedy Blachowska mówiła dalej. Cierpiał strasznie, a człowiek może cierpieć tylko do pewnych granic. Opowiadała, że poznała męża na Syberii w 1915 roku po odbyciu przez niego katorgi. Tam wzięli ślub. Mówiła, że był wzorowym mężem. Potem wróciła do Żyrardowa. Użyła mocnych słów. Według relacji ABC mówiła, że mąż bardzo narzekał na stosunki żyrardowskie, gdzie ludzi traktowano jak białych murzynów. To cytat z epoki. Dziś brzmi ostro i obco, ale dobrze pokazuje język, jakim opisywano wtedy poczucie poniżenia robotników. Blachowska przyznawała też, że ostatnio mąż nadużywał alkoholu. Pojawił się wątek mieszkania. Prokurator zapytał, czy w Żyrardowie są takie stosunki, że nie można znaleźć pokoju dla pani, tylko trzeba było go szukać w Warszawie? Blachowska odpowiedziała, bez odstępnego nie można dostać. Prokurator pytał dalej, a ile wynosi odstępne? Odpowiedziała 150 do 200 zł. Prokurator zauważył, to jednak nie 1300 zł jak w Warszawie. Ten krótki dialog pokazuje, że sąd nie przyjmował bezkrytycznie wszystkich argumentów obrony. Sprawdzano konkrety, pytano o pieniądze, pytano, czy rzeczywiście mieszkanie w Żyrardowie było niemożliwe do zdobycia. Ale Blachowska mówiła dalej o sytuacji w mieście. W pewnym momencie powiedziała, źle się działo w Żyrardowie, a rzecz główna, że traktowano nas nie jak ludzi. Dodała też, że kiedy Blachowski był prezesem Rady Miejskiej, dyrekcja była dla niego lepsza. Przewodniczący zapytał, a może dlatego, że wówczas wychodzenie z biura było usprawiedliwione obowiązkami społecznymi? Blachowska odpowiedziała, być może. Wiem, że zarzucano mu zaniedbywanie się w pracy. Na pytanie, dlaczego Blachowski przestał być w Radzie Miejskiej, wyjaśniła. Partia go nie wysunęła, a on skarżył się na słabe zdrowie. To znów rozbija prostą legendę. Blachowski był działaczem, ale były też zarzuty zaniedbywania pracy. Miał słabe zdrowie. Przestał pełnić funkcję w Radzie Miejskiej.
coraz bardziej wypadał z normalnego życia. Następnie zeznawał Ołpiński, zastępca komisarza rządu na miasto Warszawę. Wcześniej był komisarzem rządowym w Żyrardowie i znał Blachowskiego od 1927 roku. Według relacji ABC mówił, że zna go jako człowieka energicznego i pożytecznego. Zarazem dodawał, że Blachowski był impulsywny i porywczy. Świadek widział u Blachowskiego głęboką ideowość. Wspomniał, że Blachowski przeprowadził jednomyślnie nadanie obywatelstwa honorowego miasta Żyrardów marszałkowi Piłsudskiemu. Ale mówił też o biedzie w domu Blachowskich. W domu zżerała bieda. Ołpiński zabiegał dla żony Blachowskiego o stanowisko higienistki w Żyrardowie. Zeznawał, że Blachowski często skarżył się na zakłady żyrardowskie i mówił o nich jak o jakiejś strasznej rzeczy. Wspominał nazwisko Waśkiewicza. Według relacji świadka w Żyrardowie rządziła twarda ręka bez sentymentu. Sąd zapytał, a co mówił o dyrektorze Kellerze? Ołpiński odpowiedział, nie przypominał sobie. To bardzo ważne. W opowieści Blachowskiego najważniejszą twarzą krzywdy stał się Keller-Badin, ale świadek, który znał go wcześniej, pamiętał raczej skargi na zakłady żyrardowskie i nazwisko Waśkiewicza, a nie konkretnie skargi na Kellera. Potem padło pytanie o opinię publiczną. Przeciwko komu była opinia publiczna? Odpowiedź brzmiała: uważano, że Waśkiewicz był narzędziem w rękach Kellera. Czyli w oczach części Żyrardowa Waśkiewicz wykonywał decyzję, ale prawdziwa odpowiedzialność miała iść wyżej, do Kellera. Rozprawa coraz bardziej przesuwała się od samego zabójstwa ku sprawie Żyrardowa. Pytano świadków o atmosferę w mieście, o dyrekcję, o fabrykę, o robotników. Jeden ze świadków mówił, że inteligencja została działaniem dyrekcji Żyrardowa rozbita i wyszła stamtąd. Według tej relacji wyglądało na to, że z Żyrardowa nie chciano robić ośrodka przemysłu, nie było inwestycji i nie sprowadzono nowych warsztatów. Wojewodza Skotnicki, już emerytowany, opowiadał o wielkiej biedzie robotniczej w Żyrardowie i o złych stosunkach między robotnikami a fabryką. W procesie porównało się również porównanie do wcześniejszych właścicieli. Świadek mówił, że fabryka założona przez Niemca Dietricha przed wojną szła dobrze, bo Niemcy rozumieli, że dobre stosunki robotnicze leżą w ich interesie i traktowali robotników tak, jak dobry gospodarz traktuje swój inwentarz. To jest też język epoki. Dziś brzmi chłodno i przedmiotowo, ale w tamtym zeznaniu miało to znaczyć. Dawny właściciel przynajmniej rozumiał, że robotnika nie można całkowicie zniszczyć, bo robotnik jest częścią przedsiębiorstwa. O Blachowskim ten świadek wyrażał się dobrze. Mówił, że w związku z nieszczęsną gospodarką w Żyrardowie rząd wydawał duże sumy na pomoc głodnym robotnikom. Prokurator zapytał, czy na położeniu Żyrardowa odbiło się odcięcie od rynku rosyjskiego. Świadek odpowiedział, w dużym stopniu. Padło też pytanie, czy wiadomo panu, że podczas wojny Żyrardów był zrujnowany, a maszyny wywiezione? Odpowiedź była krótka, tak. Potem prokurator pytał dalej, a że Skarb Państwa sprawował zarząd nad Żyrardowem i jak na tym wyszedł? Świadek odpowiedział, miał straty, i to duże. Nie miał zysków. Obrona pytała natomiast o działania francuskiego zarządu. Czy wie pan, że zarząd francuskiego towarzystwa ogłosił lockout? Fabryka była zamknięta i przyjęto później znacznie mniej robotników. Świadek odpowiedział tak. Tak wyglądał pierwszy dzień procesu. Formalnie na ławie oskarżonych siedział Julian Blachowski, ale w zeznaniach co chwilę wracał Żyrardów, fabryka, redukcja, mieszkanie służbowe, bieda. Wracały słowa o ludziach traktowanych nie jak ludzie. I wracało też najtrudniejsze pytanie. Czy Blachowski zabił dlatego, że miał osobistą urazę do Kellera?
Czy dlatego, że w dyrektorze zobaczył symbol całego systemu, który odebrał mu pracę, mieszkanie, pozycję i resztki spokoju? Drugi dzień procesu przyniósł jeszcze więcej takich zeznań. Kurier warszawski podsumował bardzo ostrożnie, ale bardzo celnie. Pisał, że świadkowie kreślili przed sądem sylwetkę zabitego dyrektora raczej ujemnie. A potem dodawał, jednakże ani wczorajszy dzień rozprawy, ani, zdaje się, cały proces nie potrafi dać odpowiedzi. Dlaczego Blachowski zabił? Zagadka pozostaje zagadką. To zdanie dobrze ustawia drugi dzień procesu, bo świadkowie opowiadali dużo, czasem bardzo dużo. Im więcej mówili, tym mniej sprawa przypominała zwykłą sprawę kryminalną. Najpierw kontynuowano zeznania inżyniera Waśkiewicza, byłego dyrektora administracyjnego w Żyrardowie. Adwokat Nowodworski pytał go, czy pan jako dyrektor administracyjny pełnił funkcję samodzielnie? Waśkiewicz odpowiedział, na terenie Żyrardowa było nas 6 równorzędnych dyrektorów. Do mnie należały wszystkie sprawy poza produkcją. Jednakże wszystkie nasze pociągnięcia były robione na skutek dyrektyw z Warszawy. I to jest ważne. Waśkiewicz próbował pokazać, że dyrektorzy w Żyrardowie nie działali całkowicie samodzielnie. Decyzje miały przychodzić z Warszawy, a w Warszawie był zarząd, był Keller-Badin i były interesy francusko-belgijskiej grupy związanej z zakładami. Potem między oskarżeniem a obroną pojawił się spór o to, że Waśkiewicz napisał po francusku list popierający prośbę Blachowskiego o to, aby wypłacić mu od razu też pełną kwotę tej gratyfikacji przysługującej mu przy zwolnieniu. I z jednej strony obrona prezentowała to, że zakłady i Waśkiewicz chciały się po prostu pozbyć tego Blachowskiego z fabryki, natomiast prokurator Fistenberg wprost zapytał Waśkiewicza, jak pan uważa, komu więcej zależało na szybkiej wypłacie pieniędzy, zakładom żyrardowskim czy Blachowskiemu? A Waśkiewicz odpowiedział, no bezwzględnie Blachowskiemu. I to był jeden z momentów, w którym proces nie poszedł po myśli samej obrony. Bo jeśli pieniądze miały być wypłacone szybko, przede wszystkim na prośbę Blachowskiego, to trudniej było potem obronie mówić, że zakłady działały wyłącznie po to, aby go brutalnie wyrzucić. Ale za chwilę przyszli kolejni świadkowie i obraz znów zaczął się zmieniać. O Blachowskim jako o zasłużonym działaczu mówił Stanisław Łopatto, były wicewojewoda warszawski. Wyrażał się o nim pochlebnie, wiedział w jakich warunkach znalazł się Blachowski i dlatego starał się okazać mu pomoc. Potem zeznawał świadek Wojno, dzierżawca bufetu w resursie robotniczej w Żyrardowie. Przypomniał sobie, że pewnego jesiennego dnia poprzedniego roku Blachowski przyszedł do lokalu Resursy w stanie podchmielonym. Zachowywał się tak rażąco, że świadek musiał przez policję usunąć go z lokalu. Kilka dni później Blachowski przyszedł i tłumaczył się ze swego zachowania. Wojno przypomniał też inną scenę. Do lokalu przyszła żona Blachowskiego i prosiła, żeby nie sprzedawać mężowi wódki, bo alkohol mu wybitnie szkodzi. To znów nie był obraz prosty. Blachowski był dawnym działaczem i człowiekiem z zasługami, ale świadkowie potwierdzali jego pijaństwo, wybuchowość i coraz gorszy stan nerwowy. Potem na sali pojawił się Aleksander Zaleski, kapitan Wojska Polskiego, który przez dłuższy czas pracował w zarządzie Żyrardowa. Przed kilku laty zastępował na terenie fabryki dyrektora Waśkiewicza, kiedy ten wyjechał na urlop. Waśkiewicz przed wyjazdem dzielił się z nim uwagami na temat pracowników. Mówiono wtedy także o Blachowskim. Według Zaleskiego dyrektor Waśkiewicz powiedział, że Blachowski jest alkoholikiem i zaniedbuje pracę. Pożądane byłoby zwolnienie go w czasie zastępstwa.
Zaleski powiedział, że Blachowski rzeczywiście kilkakrotnie nadużył alkoholu. Zwrócił się więc do Kellera z wnioskiem o jego zwolnienie. I wtedy pojawił się bardzo istotny szczegół, o którym już mówiłem. Keller-Badin zdecydował, że nie chce robić takich zmian pod nieobecność Waśkiewicza. Czyli znowu ta sprawa nie układa się w prosty obraz. Keller-Badin był przez wielu świadków opisywany jako człowiek twardy, brutalny, despotyczny. Ale akurat w tej konkretnej sytuacji nie wyrzucił Blachowskiego od razu. Zaczekał na powrót Waśkiewicza. Prokurator Firstenberg zapytał Zaleskiego, czy raport ten wystosowany przez pana był wynikiem uprzedniego nastawienia pana ze strony dyrektora Waśkiewicza? Zaleski odpowiedział, raczej tak. Prokurator pytał dalej, a czy nie było obiektywnych podstaw do zwolnienia? Odpowiedź brzmiała, podstawy może i były. Potem padło pytanie o samego Blachowskiego. Czy Blachowski według pana był złym pracownikiem z intencji, czy też były jakieś momenty z jego przeszłości, które mu przeszkadzały pracować? Zaleski odpowiedział: pan Blachowski opowiadał mi niejednokrotnie o przejściach swego życia. Przypuszczam więc, że ten jego nastrój był spowodowany tymi przejściami. I zaraz potem zeznania Zaleskiego przeszły na Kellera. Adwokat Gacki zapytał, jakie było postępowanie w stosunku do pracowników pana Kellera? Czy darzył on ich zaufaniem? Zaleski odpowiedział, trudno mi odpowiedzieć. Ja nie wiem naprawdę, czy świętej pamięci Keller darzył kogokolwiek zaufaniem. Mnie na pewno nie. Padło następne pytanie. Jaki miał świętej pamięci Keller charakter? Czy despotyczny? Zaleski odpowiedział. Bezwzględnie tak. Można go nazwać w pewnym stopniu sadystą nawet. Jeżeli nie było jakiejś awantury wywołanej przez niego, to zdawało się, że nie może urzędować. I to był bardzo mocny cytat, bo świadek nie powiedział wymagający, surowy, powiedział, że to sadysta. I zaraz potem podał przykład. Keller miał kiedyś zwrócić się do niego, żeby poprzez pastę, czyli taką polską akcyjną spółkę telefoniczną, wystarał się o ustawienie w biurze aparatu podsłuchowego. Chciał słyszeć wszystkie rozmowy. Zaleski dodawał, że urzędnikom w biurze w ogóle nie wolno było rozmawiać przez telefon w sprawach prywatnych. Opowiadał, tak na przykład, gdy ja chciałem zapytać mojej żony o zdrowie chorego dziecka, musiałem szukać pretekstu, że telefonuję do jakiegoś biura ekspedycyjnego. Potem padło pytanie o zakaz palenia papierosów. Czy znany był panu zakaz palenia papierosów? Zaleski odpowiedział, tak jest. Nałogowcy musieli się udawać do ubikacji, aby tam po kryjomu palić. Ale nawet tam nie było spokoju. Według świadka zrobiono w drzwiach specjalną dziurkę, żeby obserwować, czy ktoś nie pali. Keller miał chodzić na gumowych podeszwach, żeby cicho podejść i przyłapać palących. Zaleski opowiadał, że sam raz miał z tego powodu nieprzyjemność. Rzucił papierosa na ziemię, ale Keller poczuł dym i zrobił mu wymówkę. Pytano też, czy były wypadki, że Keller odwiedzał w ten sposób damskie ubikacje. Zaleski odpowiedział, tak jest. Potem opowiedział kolejną scenę. Pewnego razu, już po odejściu z firmy, Zaleski przyszedł do zarządu w interesie prywatnym. Stał na korytarzu i rozmawiał z jednym z kolegów. Keller spotkał go tam i w sposób brutalny polecił mu opuścić lokal. Adwokat Berenson zapytał wtedy, czy Keller robił na panu wrażenie człowieka anormalnego. Zaleski odpowiedział ostrożnie. Nie jestem psychiatrą, więc trudno mi jest taką rzecz stwierdzić. Wiem jednak, że postępowanie jego robiło dziwne wrażenie. Atmosfera w biurze była nie do zniesienia. Wszyscy się go bali, jak zarazy, jak ognia. Padło pytanie, czy pan uważa, że to musiało się odbić i na Blachowskim? Zaleski odpowiedział,
Bezwzględnie tak. Ten fragment zeznań był dla obrony bardzo ważny, bo jeśli w biurze panowała atmosfera strachu, jeśli pracownicy bali się dyrektora jak zarazy, jak ognia, nawet jeżeli dyrektorzy mówili o nim jako o człowieku despotycznym, to łatwiej było pokazać Blachowskiego jako człowieka, który działał w atmosferze ciągłego napięcia. Ale prokurator nie zostawiał takich zeznań bez pytań. Zapytał o papierosy. Pan mówił, że w zarządzie nie wolno było palić, a przecież dyrektor Keller palił papierosy. Zaleski odpowiedział: 1 czy 2 dziennie. Prokurator pytał dalej: z jakich względów on nie pozwalał na palenie? Czy zdrowotnych? Zaleski odpowiedział: mówił, że papierosy polskie szkodzą na umysł i z tego powodu są szkodliwe dla urzędników. To zdanie musiało zrobić na sali wrażenie, bo w ustach dyrektora zagranicznego pochodzenia brzmiało nie tylko jak dziwactwo, brzmiało też jak pogarda dla tego, co polskie. Następnie zeznawał świadek Klotz, były starosta powiatowy w Płocku. Znał Żyrardów, bo stykał się z tym terenem jako inspektor polityczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i pracownik Komitetu do Spraw Bezrobocia. Mówił z dużym napięciem. Powiedział, że w Żyrardowie od kilku lat panowały straszne stosunki. Dyrekcja miała stosować terror i specjalny wywiad. O Blachowskim wyrażał się korzystnie. Znał go i widział w nim człowieka ideowego, a przed zabójstwem człowieka głęboko podnieconego. Adwokat Gacki zapytał, jaką opinią cieszył się Keller. Koltz odpowiedział bardzo mocno. To był kompletny dyktator. Był to wódz tajnej mafii, która wykonywała swe polecenia za pośrednictwem, którym był Waśkiewicz. To była nie tylko krytyka charakteru dyrektora, bo to było wręcz oskarżenie całego systemu zarządzania fabryką. Prokurator Firstenberg zapytał, czy terror istnieje obecnie? Świadek odpowiedział, od momentu strzałów na ulicy Mazowieckiej nastało silne odprężenie. I to zdanie jest też dosyć takie dojmujące, bo jeżeli po zabójstwie dyrektora w mieście odczuło się odprężenie, to pokazuje, jak bardzo napięta musiała być sytuacja wcześniej. Kiedy prokurator zapytał Klotza, jak tłumaczy zabójstwo, ten odpowiedział, to proste, nerwy nie wytrzymały. Wyglądała tragedia duszy człowieka. Potem sąd wrócił do Waśkiewicza, który chciał sprostować pewne sprawy. Waśkiewicz stanowczo zaprzeczał, żeby w Żyrardowie był jakikolwiek terror. Twierdził, że zakłady żyrardowskie wydawały znaczne sumy rocznie na emerytury dla wszystkich pracowników i utrzymywały ochronę dla dzieci. Czyli znowu mieliśmy dwa obrazy. Według jednych terror, strach, podsłuch, samowora dyrekcji. Według drugich zakład, który płacił emerytury, utrzymywał ochronę dla dzieci i nie był miejscem tak czarnym, jak opisywała obrona. Następnie zeznawał Rybowski, pracownik Żyrardowa od 1904 roku. Na wstępie powiedział, że może narazić się na przykre skutki, ale musi mówić prawdę. O Blachowskim nie mówił dobrze. Twierdził, że Blachowski nie był lubiany, ale o samej fabryce i polityce dyrekcji również opowiadał długo i ostro. Twierdził, że od czasu, gdy w 1926 roku dyrekcją objął Keller, robiono wszystko, aby pozbawić pracy jak największą liczbę ludzi. Gdy była dobra koniunktura, sprowadzano robotników. Potem robiono lockout. Następnie wskutek reorganizacji zwolniono kilka tysięcy robotników. Rybowski mówił też, że sprowadzano półfabrykaty z Francji, wykańczano je na miejscu i stemplowano znakiem pochodzenia Żyrardów. Adwokat Nowodworski zapytał, czy pan wie, że przed wojną wysyłano towary do Rosji? Świadek odpowiedział, że tak, a że teraz nie są wysyłane. I wtedy padło zdanie, które wyróżniła prasa tytułem nawet. Keller prowadził politykę samobójczą.
Potem zeznawał Edmund Orlik, prezydent miasta Żyrardowa i jeden z ważnych działaczy PPS w mieście. O Blachowskim mówił jako o współpracowniku na terenie samorządu. Podkreślał jego silną nerwowość. Natomiast bardzo ostro oceniał postępowanie dyrektora Kellera. Według Orlika Keller utrudniał każdy krok magistratu. Jako przykład podał to, że dyrektor nie zgodził się na przeprowadzenie kabla elektrycznego przez teren zakładów, przez co połowa miasta była pozbawiona oświetlenia. Orlik opowiadał też o zachowaniu Kellera w fabryce. Miał słyszeć, że jeden pracownik musiał zgolić wąsy, bo tak chciał dyrektor. Opowiadał również, że jeśli jakaś pracownica miała zbyt grube nogi, musiała kryć się w czasie wizyty dyrektora, bo inaczej groziła jej redukcja. Była też scena z kurzem. Keller miał zauważyć w hali maszyn kurz. Wtedy chwycił kapelusz jednego z pracowników i tym kapeluszem starł kurz. Świadek przytoczył też odezwanie się jednego ze znajomych Kellera. Miało ono pokazywać, jak oceniano politykę dyrektora. Według tej relacji powiedziano, gdyby Blachowski nie zabił Kellera, byłoby to samobójstwo człowieka, który prowadził samobójczą politykę. To się musiało stać. To było bardzo mocne zdanie. Ono nie usprawiedliwia zabójstwa, ale pokazuje atmosferę po nim. Część ludzi widziała w śmierci dyrektora nie tylko zbrodnię, ale także finał polityki, którą on prowadził w swoich zakładach. I ta polityka, to jego zachowanie musiało doprowadzić prędzej czy później do wybuchu i doprowadziło. Potem zeznawał Myszkowski, prezes Rady Miejskiej Żyrardowa. W poprzedniej Radzie Miejskiej współpracował z Blachowskim. Blachowski należał do innego ugrupowania politycznego, ale Myszkowski uważał go raczej za człowieka ideowego. Dodawał jednak, że Blachowski miał wybitnie słabą wolę i często pił. Myszkowski mówił też, że kiedy poprzednią Radę Miejską rozwiązano, Blachowski narzekał nie tylko na stosunki w zakładach, ale także na ludzi w polityce. Twierdził, że ma żal do tych, którzy dobrali się do stanowisk, a byli jego zdaniem mniej ideowi. Adwokat Blachowski zapytał, czy po powrocie z Rosji Blachowski zgłaszał akces do NPR, czyli Narodowej Partii Robotników. To taka prawicowa organizacja robotnicza, niekomunistyczna, bardzo narodowa, można powiedzieć. Myszkowski odpowiedział, tak jest, jednakże go nie przyjęto. Potem padło pytanie, czy Blachowski skarżył się kiedy na stosunki w Żyrardowie. Odpowiedź była krótka, nigdy. I następne pytanie, więc czym świadek tłumaczy sobie fakt zabójstwa? Myszkowski odpowiedział, jest to dla mnie zagadka. To zeznanie było bardzo niewygodne dla zbyt prostej linii obrony, bo jeśli człowiek, który znał Blachowskiego z Rady Miejskiej, nie przypominał sobie jego skarg na stosunki w Żyrardowie, to motyw społeczny już nie był taki oczywisty. Następnie zeznawał Mierzyński, pracownik zakładów żyrardowskich. Opowiadał o zachowaniu Blachowskiego przy pracy. Mówił, że oskarżony okazywał dużą samowolę i przychodził do biura wtedy, kiedy naprawdę chciał. Adwokat Nowodworski zapytał go, czy był pan świadkiem brutalnego zachowania się Kellera z pracownikami. Mierzyński odpowiedział, nie, nigdy. Znów pojawiła się druga strona obrazu. Nie każdy świadek potwierdzał terror, nie każdy widział brutalność, nie każdy tłumaczył zabójstwo stosunkami w fabryce. No, nie wiadomo też, czy każdy mówił prawdę, mimo że teoretycznie jako świadek powinien mówić prawdę. Ponadto Mierzyński mówił, że Blachowski był człowiekiem wrażliwym i cieszył się w Żyrardowie dużą popularnością. Należał do PPS, po rozłamie przyłączył się do frakcji rewolucyjnej. Z tego powodu zraziły się do niego bardziej radykalne odłamy robotników. Następnie zeznawał dr Zeidler. Leczył Blachowskiego. Potwierdził, że Blachowski chorował na nerwy i przez jakiś czas przebywał w sanatorium. Mówił też, że oskarżony niejednokrotnie skarżył się na stosunki w zakładach.
Potem sąd wysłuchał kilku dyrektorów Żyrardowa. Ich zeznania oczywiście szły w inną stronę. Wojciechowski, kierownik przędzalni, mówił, że nie słyszał o terrorze. Według niego Keller był człowiekiem dobrym i ludzkim, bo kiedy on na przykład zachorował, to Keller ułatwił mu wyjazd na kurację. Pstkowski mówił, że w fabryce czyniono znaczne inwestycje. Julian Koziński, ówczesny dyrektor administracyjny Żyrardowa, uważał Kellera za wybitnego inżyniera, choć złego handlowca. Inżynier Rumpel, naczelny inżynier Żyrardowa, wyrażał się o Kellerze entuzjastycznie. Dla niego Keller był typem wielkiego człowieka. Te zeznania są ważne, bo pokazują, że proces nie był taki jednostronny i opinia w ogóle o Kellerze nie była jednostronna. No ale pamiętajmy, że zupełnie inny odbiór Kellera mogą mieć bliscy jego współpracownicy, dyrektorzy i jeszcze inni, ci, którzy znajdowali się na samym dole, czyli robotnicy. Po zeznaniach dyrektorów przyszedł czas na zeznania świadków obrony. Kurier Warszawski pisał, że rekrutowali się oni głównie spośród zredukowanych pracowników Żyrardowa albo miejscowych działaczy socjalistycznych. Wszyscy mówili z oburzeniem o stosunkach panujących w fabryce. Nazywali ją mordownią. Skarżyli się na racjonalizację pracy. Jedną z najmocniejszych scen przytoczyła Twardowska, radna miejska Żyrardowa z PPS-u i przewodnicząca Związku Włókniarek. Opowiadała, że pewnego razu, gdy Keller przybył na lustrację, jedna z robotnic zemdlała pod ciężarem niesionego towaru. Dyrekcja fabryki nie poleciła jej ratować, kazała ją zanieść do ustępu. Tam ta biedna robotnica miała przeleżeć cały czas wizytacji. Prokurator zapytał Twardowską, czy nie meldowała o tym inspektorowi pracy. Inny świadek tłumaczył, że robotnicy odnosili się do inspektorów pracy z nieufnością, bo widzieli ich w zażyłych stosunkach z dyrektorami. Przytoczono nawet słowa jednego z inspektorów pracy skierowane do dyrektora Waśkiewicza. Dyrektorku, kiedy obiadek? Jestem taki zmęczony. To musiało pokazywać, że kontrola robotników przez państwo była w ich oczach pozorna. Inspektorzy pracy mieli być bliżej dyrekcji niż ludzi, których mieli chronić. Na koniec pojawił się jeszcze świadek MOR, porucznik armii Hallera, który stracił posadę w Żyrardowie. Opowiedział scenę rozmowy z Kellerem. Według niego dyrektor, przypuszczając, że mówi z Francuzem, wypowiedział się obelżywie o Polakach, nazywając ich łajdakami i idiotami. Kiedy Keller dowiedział się, że świadek jest Polakiem, odmówił dania mu posady. Tak skończył się drugi dzień procesu. Po tych zeznaniach obraz stał się jeszcze bardziej zawiły. Blachowski nie był taką czystą, białą ofiarą. Był przecież pijakiem, człowiekiem słabej woli, słabym pracownikiem, nieprzychodzącym do pracy, pobudliwym, złym i w ogóle bawiącym się bronią. Keller też nie był przedstawiany jednolicie. Jedni widzieli w nim wybitnego inżyniera i dobrego człowieka, a inni w nim tyrana i osobę, która stosuje to, co dzisiaj byśmy nazwali mobbingiem. Pozostały oczywiście pytania, dlaczego Blachowski zabił? Czy to była jego osobista uraza, czy też z powodu utraty pracy i mieszkania, czy zabił pod wpływem alkoholu, choroby nerwowej, rozpaczy, czy też po prostu był kimś, kto chciał oczyścić system ze złego dyrektora. Po 4-dniowej przerwie nadszedł dzień, w którym mowy wygłaszał prokurator, obrońcy oraz sam oskarżony i dzień, w którym miał zapaść wyrok. Prokurator od razu postawił sprawę jasno. Powiedział, w wąskie ramy sprawy niniejszej wtłoczono 2 oddzielne procesy. Jeden Blachowskiego, drugi Żyrardowa, ale według prokuratora związek między nimi był luźny. Mówił, pragnę mówić jedynie o Blachowskim, nie zaś o Żyrardowie, którego ani bronię, ani nie oskarżam, gdyż nie jestem do tego powołany.
To była próba przywrócenia procesowi właściwych ram, bo prokurator chciał, żeby sąd oceniał zabójstwo, a nie całą aferę żyrardowską. O świadkach z Żyrardowa prokurator mówi, że uprościli sobie sytuację i pominęli cały szereg obiektywnych okoliczności, które wpłynęły na stosunki w mieście. Potem przeszedł do ofiary. Według niego Keller-Badin został przez świadków scharakteryzowany zbyt jednostronnie. Przyznawał, że był człowiekiem trudnym, wymagającym, nawet przykrym, ale odrzucał obraz potwora. Prokurator powiedział, że oczywiście w Żyrardowie panowała bieda, ale trudno powiedzieć o Blachowskim jako o symbolu tej takiej koszmarnej biedy. Według prokuratora strzały na Mazowieckiej to nie był jakiś krzyk rozpaczy wywołany nędzą. I dalej mówił też prokurator. Jeżeli Blachowski miał być symbolem nędzy żyrardowskiej, to wybrano symbol niefortunny. Jeszcze ostrzej prokurator odniósł się do zeznań świadków, którzy przerzucali winę z zabójcy na ofiarę. Powiedział: takie rozgrzeszanie zbrodni jest to objaw anarchizowania społeczeństwa. I dodawał: ci świadkowie, którzy tyle żółci wylali na ofiarę zbrodni, uważam, oddali Blachowskiemu niedźwiedzią przysługę. Potem prokurator zadał pytanie najważniejsze. Za co Blachowski zabił Kellera? I sam odpowiedział. Na początku tego procesu wysuwano koncepcję mściciela, który powstał z popiołu Żyrardowa. Ja Blachowskiego za takiego mściciela nie uważam. Według prokuratora można było przyjąć, że w tej sprawie występują dwaj blachowscy. Pierwszy to dawny działacz, człowiek zasłużony, patriota, któremu należy się cześć i uznanie, a drugi to Blachowski późniejszy od roku 1921. Człowiek godny współczucia, dotknięty manią prześladowczą, pijak, który nie widział, ile sam przyczynił się do swojego losu, lecz szukał winnego poza sobą i znalazł tego winnego w Kellerze. Według prokuratora Blachowski w chwili zabójstwa nie działał w afekcie, lecz pod wpływem alkoholu. Na końcu prokurator zwrócił się do sędziów. Gdy będziecie ważyć na szali sprawiedliwości czyn, życie i los tego człowieka, weźcie pod uwagę, że siedzi przed wami nie człowiek zły, lecz nieszczęśliwy i słaby. Ale zaraz dodał też drugą część. Z drugiej strony musicie uwzględnić, że macie przed sobą człowieka, który popełnił zabójstwo i skruchy nie wyraził. I postawił pytanie, czy zabójstwo Kellera było karą czy zbrodnią? Prokurator był przekonany, że sąd orzeknie, iż czyn Blachowskiego nie ma uzasadnienia i że gloryfikować go nie wolno. Potem głos zabrali pełnomocnicy powództwa cywilnego występujący w obronie czci zabitego Kellera. Adwokat Nowodworski mówił, że Keller nie był sadystą, Neronem. Inny rzecznik powództwa cywilnego, adwokat Koral, apelował do sądu, aby przy ferowaniu wyroku pomyślał o osieroconych dzieciach Kellera. Przypominał, że Blachowski stale podkreślał, iż sam jest dobrym ojcem i właśnie tego ojca innym dzieciom odebrał. Potem przyszła kolej na obrońców Blachowskiego. Pierwszy przemawiał adwokat Henryk Gacki. Nie negował samego faktu zabójstwa, ale opowiadał o tym, że oczywiście Blachowski przeżył tą syberyjską katorgę i mówił też, że sięgnął po wódkę ze smutku i rozczarowania życiem. Powiedział też, że nie chce mówić nic o Kellerze, ponieważ on już stoi przed Sądem Najwyższym, natomiast prosił sędziów, aby wzięli pod uwagę, że Blachowski nie zabił z premedytacją, lecz w stanie silnego afektu. O 3:00 po południu głos zabrał Leon Berenson. To było najważniejsze przemówienie obrony i zostało wygłoszone przy szczelnie wypełnionej sali. Nie trzeba przedstawiać całego długiego przemówienia Berensona, wystarczy przekazać jedno zdanie, którym otworzył to przemówienie.
Otóż powiedział, że umyślnie włączyli oni sprawę Żyrardowa do sprawy Blachowskiego, bo bez Żyrardowa nie zbadamy zagadki Blachowskiego. Czyli po prostu chciał usprawiedliwić czyn Blachowskiego sytuacją panującą w zakładach. Potem nadeszła pora na ostatnie słowa samego Blachowskiego. Powiedział m.in. to, że uważa, że zabijając Kellera postąpił źle, że nie miał prawa go zabić. Ale mówił też, byłem wyczerpany nerwowo i prosił jednocześnie o karę, która pozwoli mu jeszcze wrócić do społeczeństwa i da możliwość wychowania dzieci, które tak bardzo kocha. Na sali panowało silne wzruszenie, a sąd udał się na naradę. I tutaj, zanim powiem wam, jaki był wyrok sądu, to zadam wam pytanie i może zechcecie podzielić się swoimi uwagami. Jak sądzicie, jaki powinien być wyrok? Czy faktycznie to, że ktoś cierpi niby tak strasznie w zakładzie, do którego niezbyt regularnie przychodzi pracować, ktoś, kto nie potrafi zapanować nad swoim własnym pragnieniem picia alkoholu, ktoś, kto się upija, ktoś, kto jest nerwowy, czy on jest sam sobie winien, czy też może usprawiedliwiać swoje zachowanie tym, że wszyscy wokół niego są źli i on po prostu nie wytrzymał nerwowo i zabił. Narada sądu trwała pół godziny i zapadł wyrok, w którym uznano Blachowskiego oczywiście winnym morderstwa, ale przyjęto, że działał w stanie silnego wzburzenia psychicznego. I wyrok brzmiał 5 lat ciężkiego więzienia z zaliczeniem tymczasowego aresztu. Sąd zasądził też na rzecz rodziny zabitego Kellera sumę 500 zł tytułem strat moralnych. W motywach wyroku sąd stwierdził, że Blachowski strzelił do Kellera pod wpływem utraty posady i mieszkania oraz ogólnego stanu życia w Żyrardowie. Przy wymierzaniu kary wzięto pod uwagę jego przeszłość. Sąd uznał, że nie popełnił przestępstwa z niskich pobudek i że nie snuł wcześniej planu morderczego. Blachowski przyjął wyrok spokojnie. Prasa podawała, że żadna ze stron nie zapowiadała apelacji. Jednak ta apelacja była. W marcu 1933 roku sąd apelacyjny obniżył karę z 5 do 4 lat więzienia. Blachowski odbywał karę w warszawskim Arsenale, potem w Białej Podlaskiej, a od listopada 1933 roku we Wronkach. Nie był on więźniem łatwym ani cichym. Z więzienia docierały informacje, że składa prośby i skargi. Chciał leczyć serce. Jego prośby spełniano. Domagał się także przeniesienia i zmiany celi, tłumacząc, że pisze pamiętnik. I to również mu załatwiono. Widać w tym starego Blachowskiego, człowieka upartego, przekonanego o własnej sprawie, nieustannie piszącego w jakichś sprawach, tłumaczącego, domagającego się uwagi słowem roszczeniowego. 13 lutego 1934 roku prezydent Ignacy Mościcki zawiesił Blachowskiemu wykonanie reszty kary. Blachowski wyszedł na wolność. Najpierw pojechał do Pińska, potem do Wilna, gdzie otrzymał posadę w Biurze Pośrednictwa Pracy. W 1938 roku ponownie zamieszkał w Żyrardowie. Jego życie nie skończyło się spokojnie. Po kampanii 1939 roku był poszukiwany przez Niemców. Ukrywał się w Warszawie. Podczas okupacji został schwytany w łapance i osadzony na Pawiaku. 13 stycznia 1944 roku został zamordowany w zbiorowej egzekucji w Warszawie. Tak skończył człowiek, który w 1932 roku w biały dzień zabił na Mazowieckiej dyrektora Żyrardowa. A co stało się ze samą sprawą Żyrardowa i z fabryką? Tu
zabójstwo Kellera okazało się punktem przełomowym. Nie dlatego, że zabójstwo można usprawiedliwiać, bo nie można, ale dlatego, że po tych strzałach na Mazowieckiej nikt już w Polsce nie mógł udawać, że problemu Żyrardowa nie ma. Proces wyciągnął na światło dzienne te rzeczy, o których wcześniej pisano w memoriałach, skargach, artykułach. W kolejnych latach sprawa afery żyrardowskiej wracała. Kontrole wykazywały ogromne straty, mówiono o milionach złotych. W grudniu 1934 roku aresztowano zarząd przedsiębiorstwa. Afera żyrardowska stała się jedną z największych afer gospodarczych II Rzeczpospolitej. Czy wyrok na Blachowskiego sam zmienił sytuację w zakładach? Na pewno nie, ale on wpłynął na nagłośnienie tej sprawy i oczywiście to przyczyniło się w pewien sposób do poprawienia losu robotników. Później, w czasie II wojny światowej, fabryka trafiła oczywiście pod zarząd niemiecki, gdzie jej produkcja bardzo była istotna dla Niemców, dla ich armii. Po wojnie, już w PRL-u, fabryka przeżywała przez pewien okres, można powiedzieć, wręcz złote dni, no bo wtedy znowu powróciła możliwość wysyłania jej produktów do dawnej Rosji, a wtedy już później Związku Radzieckiego. Po zmianach ustrojowych w Polsce fabryka była w coraz gorszej sytuacji finansowej i w końcu przestała działać. Obecnie te dawne zabudowania fabryczne są przekształcane m.in. na lofty, w których czasami mieszkają mieszkańcy Żyrardowa, ale też wybrali to miejsce do mieszkania niektórzy mieszkańcy Warszawy, którzy uważają, że z Żyrardowa można bardzo łatwo dojechać do pracy w Warszawie. Napiszcie w komentarzach, jak wy to oceniacie dzisiaj. Czy 5 lat więzienia za zabójstwo dyrektora Kellera Baudin było wyrokiem sprawiedliwym czy zbyt łagodnym? Czy prezydent Mościcki słusznie skrócił Blachowskiemu odbywanie kary? Jeśli interesują Was takie dawne procesy, zbrodnie i afery, na kanale znajdziecie całą listę naszych podcastów kryminalnych. Bo w takich sprawach najlepiej widać, że historia rzadko bywa prosta. Warto poznawać historię poza legendą.